Witajcie! Zapraszam na kolejny film z serii Zrób to sam, w którym pokażę, jak samodzielnie wymienić uszkodzoną, zbitą szybę w płycie indukcyjnej. Więcej filmów z serii Zrób to sam znajdziecie na moim kanale. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z urządzeniami elektrycznymi należy wyłączyć zasilanie, odłączyć urządzenie elektryczne od prądu. Płyta indukcyjna montowana jest w blacie bez użycia jakichkolwiek uchwytów. Wystarczy podnieść ją do góry. Opieram płytę o ścianę, tak żeby nie wpadła do otworu w blacie. Dodatkowo zabezpieczam ją taśmą do ściany, żeby się nie przewróciła. Następnie odkręcam obudowę przewodu zasilającego płytę. Dla pewności sprawdzam, czy w przewodach zasilających nie ma napięcia. Warto upewnić się dodatkowo, zanim zaczniemy odkręcać przewody. Aby nie pomylić kolejności podłączenia przewodów, można zrobić zdjęcie podłączenia. W tym miejscu dodam, że producent nie uzna gwarancji, jeżeli płyta indukcyjna nie będzie podłączona przez elektryka z uprawnieniami. Ja uprawnienia elektryczne posiadam. Następnie odkręcam zacisk przytrzymujący przewód. Mogę teraz przystąpić do odkręcenia przewodów. Dla bezpieczeństwa, po odkręceniu każdego przewodu, na czas naprawy zabezpieczam go złączką elektryczną. Można zrobić to też taśmą izolacyjną. Przypadkowe zwarcie przewodów spowoduje zadziałanie zabezpieczenia różnicowo-prądowego w rozdzielni elektrycznej i pozbawi Was prądu w domu. Zabezpieczam każdy z odłączonych przewodów, nie dotykając jego odizolowanej części. Po bezpiecznym ułożeniu płyty na płaskiej powierzchni przystępuję do odkręcenia dolnej obudowy. Jest ona przykręcona na kilka śrub dookoła. Należy pamiętać o odkręceniu wszystkich śrub mocujących obudowę i nie ściągać jej na siłę. Przy wymianie przyda się pomoc drugiej osoby. Po odkręceniu wszystkich śrub obracamy płytę szybą do dołu. Można teraz delikatnie ściągnąć szybę. W zależności od producenta i modelu należy zwrócić uwagę, czy nie ma dodatkowych czujników czy innych elementów podłączonych do szyby. W przypadku mojej płyty do szyby przyklejona jest taśma LED sygnalizująca wysoką temperaturę pól grzewczych. Aby bezpiecznie odłączyć przewód taśmy LED od płyty głównej, ściągam jedno z pól grzewczych i odłączam przewód. Należy to zrobić delikatnie i z wyczuciem, żeby nie uszkodzić delikatnych elementów płyty głównej i złącza. W ten sposób mamy odłączoną szybę i możemy zabrać się za wymianę na nową. W wielu przypadkach nie będzie konieczności odłączenia dodatkowych przewodów. Jak wspomniałem wcześniej, wszystko zależy od producenta i modelu płyty. Nową szybę montujemy w odwrotnej kolejności do wcześniejszego demontażu. Jeżeli musimy odłączyć jakieś przewody, zwróćmy uwagę, aby odpowiednio je ułożyć, aby nie doszło do zwarcia, przygniecenia, przecięcia lub aby nie wchodziły na pola grzewcze. Możemy ułożyć już szybę na obudowę tak, aby wszystkie otwory montażowe nowej szyby pasowały do otworów w obudowie. Po ułożeniu szyby odwracamy płytę szybą do dołu. Możemy zacząć skręcać obudowę. Nowa szyba będzie miała również nowe otwory montażowe, przez co wkręcenie śrub pójdzie nieco trudniej. Z wyczuciem dokręcamy wszystkie śruby obudowy. W ten sposób mamy wymienioną uszkodzoną szybę w płycie indukcyjnej. Po podłączeniu przewodów, przymocowaniu przewodu do obudowy, przykręceniu osłony przewodów i ułożeniu płyty w otworze blatu możemy zrobić próbę działania. Włączamy zasilanie płyty.
sprawdzamy poprawne działanie wszystkich pól grzewczych oraz innych elementów, jak np. LEDowego paska wskaźnika ciepła resztkowego informującego o wysokiej temperaturze pól grzewczych. Jak pokazałem, wymiana szyby nie jest trudną sprawą. Jeżeli mamy sprawną płytę indukcyjną, wymieniając jedynie uszkodzoną szybę, możemy zaoszczędzić sporo pieniędzy. Jeżeli film jest dla Was wartościowy, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i oglądania innych filmów z serii Zrób to sam i nie tylko. Do zobaczenia.